Co w Hiszpanii jest za darmo? Drugie pytanie, z czym kojarzy ci się Hiszpania? Na jedno i na drugie pytanie jest bardzo podobna odpowiedź. Tak, Hiszpania kojarzy ci się ze słońcem, z błękitnym niebem, z plażą, z ciepłym morzem, z bardzo fajnym klimatem. I to wszystko w Hiszpanii jest za darmo. Ale czy to jest powód, żeby tam zamieszkać, żeby tam się przeprowadzić? A co z kosztami życia? O tym nakręciłem film. Czy polska para emerytów może przeprowadzić się do Hiszpanii i czy ich na to stać? Tam pokazałem, jakie są koszty życia. Odpowiedź na pytanie, jakie są koszty życia w Hiszpanii, jest złożona, dlatego że tak samo nie można odpowiedzieć na pytanie, jakie są koszty życia w Polsce, bo to zależy od miejsca, w którym jesteśmy. Duże miasto, małe miasto, ceny mieszkań, ceny wynajmu są zupełnie inne. To samo jest w Hiszpanii, ale o tym też nakręciłem film, czy kupisz w Hiszpanii 3-pokojowe mieszkanie za 70 000 euro. Zapraszam. Ale dzisiaj odpowiedzmy sobie na pytanie, komu nie wierzyć przy wyborze nieruchomości, mieszkania, apartamentu, bungalowu. Pierwsza rzecz, nie wierzyć nikomu. No, to nie jest tak do końca prawda oczywiście. Każdy ma tutaj jakąś swoją rolę. Pierwsza sprawa, no to są oczywiście agencje nieruchomości, do których się z reguły udajesz, bo oni ci mają coś wyszukać, a ty masz sobie coś z tego, co oni mają wybrać. Nie wiem, czy to jest najlepsza droga. Ja nie mówię, że agencje są niepotrzebne, one są bardzo potrzebne, one spełniają określoną oczywiście rolę, natomiast nie zawsze agencje służą do tego, żeby tobie wyszukać mieszkanie. To, co oni mają w ofercie, to jest tylko część tego, co jest tak naprawdę na rynku. Czy to są nowe deweloperskie nieruchomości, czy to są nieruchomości z drugiej ręki. Każde biuro ma fragmencik, niewielki fragmencik tego rynku i głównie to pokazuje. No, pokazuje to, co ma na straganie, prawda? Zachwala swój towar. To jest zupełnie zrozumiałe. Ale czy ty masz się kierować ich zachwalaniem? Czy to jest dla ciebie wyznacznik? Należy mieć ograniczone zaufanie do agencji i do agentów, ponieważ oni oczywiście zachwalają swój towar. To jest absolutnie zrozumiałe. Druga rzecz to są wszelkiego typu polecenia czy zasłyszane informacje w internecie. Tak, słyszymy, czytamy, tu fajnie, tu nie fajnie, tu byśmy chcieli. I często na przykład kierujemy się opinią ludzi, których znamy, czy znajomych, czy rodziny. A jeszcze zdarzają się takie przypadki, że na przykład znajomy kupił w jakimś miejscu fajną nieruchomość, nawet u niego byliśmy, no to my też kupimy. Niedaleko, prawda? No oni kupili, to my kupimy. Ale potem się okaże, że po roku czy po 2 znajomi sprzedali, no a my zostaliśmy, prawda? I sugerowanie się jakimiś innymi opiniami, że na przykład tu jest fajnie, a tu jest niefajnie, to jest też błąd. Należy mieć własne doświadczenie i o tym, jak to doświadczenie zdobyć, też nakręciłem film. Zapraszam do obejrzenia. Tak, najważniejsze w tym wszystkim jest jakieś takie własne doświadczenie, czy własne przemyślenia. Czego my tak naprawdę chcemy, czego my szukamy i czego przede wszystkim potrzebujemy. Czy to ma być inwestycyjne, czysto inwestycyjne? Wtedy na przykład możemy sobie kupić w centrum miasta, bez basenu, bo to jest mieszkanie, które będziemy wynajmować i ono się wynajmie. Jeżeli ono jest w dobrej, dogodnej lokalizacji, nawet nie jest istotne, czy ono jest tak blisko morza, ale jeżeli jest na przykład w centrum miasta, jakiegoś takiego typu Alicante, czy Torrevieja, czy Barcelona, nieważne, czy Malaga, nieważne. Jest to powiedzmy gdzieś nie na obrzeżach, ale jakieś tam powiedzmy centrum miasta, wąskie uliczki, nie ma gdzie zaparkować, nie ma basenu, ale to mieszkanie jako mieszkanie inwestycyjne może być całkiem niezłe, dlatego że ludzie często, na przykład studenci czy ludzie, którzy pracują, poszukują tego typu lokalizacji i czy to będzie kawalerka, czy to będzie na przykład 2-pokojowe mieszkanie, nie ma problemu, ono się na pewno wynajmie. Więc jeżeli chodzi o inwestycje, szukamy tego pod względem oczywiście inwestycyjnym. Natomiast jeżeli to ma być dla nas, to musimy naprawdę wiedzieć, czy my tam chcemy spędzać dużo czasu, czy my chcemy tam być okazjonalnie, czy dla nas jest istotne rzeczywiście, żeby być bardzo blisko morza. To są pytania, na które sobie oczywiście musimy odpowiedzieć. Dlaczego patrząc na oferty agencji, które są całkiem fajne, fajnie są zaprezentowane,
tu mamy, prawda, łazienkę, w tej łazience jest woda, tu leci, prawda, tutaj są sypialnie, no można się przespać, proszę bardzo, tu jest balkonik, można wyjść i tak dalej. To są wszystko fajne rzeczy, ale oni to w ten sposób zachwalają, prawda? Tu jest woda, tu jest kuchnia, tu jest sypialenka, tu jest balkonik, proszę sobie przyjść, proszę sobie zobaczyć, pięknie, ładnie, proszę, możemy wyjść, prawda, świeci słońce. Na twoje pytanie, a czy to słońce tu świeci po południu? No po co panu słońce po południu? No po południu pan ogląda telewizję, prawda? To słońce świeci rano i tu pan ma rano, może pan śniadanie zjeść, prawda, na słoneczku i tak dalej. To są bardzo ważne pytania, na które od agenta często dostaniesz taką odpowiedź, jaką on chce ci udzielić. Tak? Czy tutaj świeci słońce, a co z tego okna widać, a tam są jakieś baraki, jakieś nieładne rzeczy, no ale mieszkanie jest piękne, tak? Okolica jest taka, jaka jest. To się tu wszystko zmieni. Tam będą jakieś działki, tam będą jakieś budynki, tam będą jakieś bloki. Nie wiesz, co będzie. Kupuj w takich miejscach, w których mniej więcej wiesz, co jest teraz, oczywiście, bo to widzisz, ale w których mniej więcej wiadomo, co będzie w niedalekiej przyszłości. Jeżeli na przykład masz mieszkanie na skraju osiedla, no to z pewnością tam dalej będą i jeszcze twoje okna patrzą nie w stronę morza, tylko w stronę lądu, to tam właśnie rozbuduje się kolejne osiedle i będziesz za chwilkę miał okna skierowane na sąsiadów, być może te bloki będą bardzo blisko ciebie. Natomiast jeżeli na przykład widzisz, że tam jest jakiś parów albo jakiś park, to on nie zostanie zagospodarowany, to zostanie tak, jak jest. W związku z tym kieruj się też taką lokalizacją, że no, widzisz, co jest, ale mniej więcej wiesz, co będzie. Nie wiesz tym ludziom, którzy ci mówią, że o, to tu będzie coś, a tam będzie coś. Ty musisz sam to zobaczyć. Uwierzyć tak naprawdę możesz tylko i wyłącznie sobie, własnemu doświadczeniu, a po to trzeba przyjechać i dokładnie zobaczyć, co się tutaj dzieje. Są osiedla, które już są wybudowane od kilku czy kilkunastu lat i te osiedla się tak naprawdę nie zmienią. Jeżeli twoje okna patrzą na basen, na trawnik z jednej strony, a być może masz okna z dwóch stron, po drugiej stronie masz jakiś teren zielony na przykład, jakiś plac zabaw dla dzieci, to tak zostanie. To spokojnie możesz przyjąć, że to tak zostanie i w tym momencie wiesz dokładnie, co kupujesz. Tu jest basen, tu jest park, czy jakiś plac zabaw dla dzieci, sytuacja jest jakby klarowna. Natomiast jeżeli kupujesz na skraju osiedla, nigdy nie wiesz, co tam dalej będzie. Tak samo można kupić mieszkanie teoretycznie w pierwszym rzędzie, ale na przykład okazuje się, że ten twój pierwszy rząd to jest jakieś 300 metrów czy 200 metrów od morza, ale się okazuje, że za chwilkę będzie jeszcze bliżej morza kolejna inwestycja i zasłoni ci całkowicie widok na morze. Takie sytuacje też się zdarzają. Kupujesz w pierwszej linii, a lądujesz w trzeciej. I to trzeba też oczywiście wziąć pod uwagę. Czasami bywa tak, że na przykład kupuje się bungalow, który jest stosunkowo niewielki, który jest parterowy czy tam piętrowy bungalow, ale obok niego będzie postawiony blok na przykład 10 czy 12-piętrowy. I ty z tym swoim bungalowem zostaniesz w środku osiedla, dookoła będą bloki 15 czy 12-piętrowe i będą patrzały ci prosto w dół na twój, nie wiem, ogródek czy na twój taras. Takie sytuacje też się zdarzają. Jeżeli będziesz miał blok, który jest na przykład 3-4-piętrowy, a obok powstaną bloki 10, 12, 15-piętrowe, to ty wychodząc na balkon będziesz widział te bloki, a oni będą widzieli ciebie na balkonie. To też warto wziąć pod uwagę. Także jeżeli chodzi o deweloperów, bardzo uważaj na to, co oni mówią, dlatego że ich historia to jest ich historia, to jest to, co oni chcą ci powiedzieć, to, co chcą, żebyś usłyszał. Natomiast twoja wiedza musi być czerpana z wielu różnych źródeł. Twoja wiedza musi być oparta na twoim doświadczeniu. Oczywiście słuchaj, co mówią deweloperzy, czy słuchaj tego, co pisze się w internecie, co mówią znajomi, co mówią jacyś ludzie, którzy tam w okolicy coś kupili albo nawet już mieszkają. Tego wszystkiego warto wysłuchać. Musisz to przefiltrować przez jakby własne doświadczenie. To, co mówi deweloper, to jest jego historia. Możesz to oczywiście kupić, ale możesz to przefiltrować przez swoje jakby doświadczenie, spytać się jeszcze jakieś szczegóły, na które albo ci umie odpowiedzieć, albo ci nie umie odpowiedzieć. Samo mieszkanie, jak ono wygląda, jak ono jest zaaranżowane, to jest jedna rzecz. To jest oczywiście ważne, ale to jest tylko jeden z elementów. Drugi z elementów, a dla mnie ten element właściwie jest jakby najważniejszy, to jest lokalizacja. A dobra lokalizacja, tego ci agent nie załatwi, bo agent ma takie mieszkania, jakie ma.
Po prostu jeżeli coś jest na sprzedaż, czy od dewelopera z pierwszej ręki, czy z drugiej ręki, to agent sprzedaje. Natomiast on nie wyszuka ci takiej lokalizacji, jaką ty chcesz, tylko on ci sprzeda to, co w danej chwili akurat ma, no bo to jest jego praca, to jest jego zarobek i to jest zupełnie okej. No tak agenci działają, to musisz wziąć pod uwagę. Druga rzecz, to co mówią ludzie. Ludzie czasami kierują się też własnym jakby doświadczeniem czy własnym oglądem i oni to filtrują przez własne doświadczenia i własne potrzeby. Jeżeli ktoś ci na przykład powie, że to jest w ogóle no masakra, nie? Bo tam jest 300 metrów do morza w ogóle, a to dla niego się tylko liczy pierwsza linia, a tu jest trzecia albo piąta. Warto się zawsze spytać, dlaczego? Jeżeli uważasz, że ta lokalizacja jest dobra albo tu jest fajne miejsce do życia, to powiedz mi jeszcze, dlaczego tak jest. Nie tylko, że jest fajnie, to ja przyjmuję, że mówisz, że jest fajnie, ale musisz mi jeszcze powiedzieć, dlaczego? Jakie są twoje doświadczenia? Co tu jest fajnego, a co tu jest na przykład niefajnego? Tak? Jak tutaj wieją wiatry, jak tutaj świeci słońce. To jest bardzo ważne. Jeżeli na przykład wieją wiatry z reguły na Costa Blanca, wiatry wieją od wschodu. Jeżeli twoje okna są wystawione na wschód albo balkon na wschód, to często będzie tak, że ty tam po prostu tam nie posiedzisz na tym balkonie, bo ci będzie cały czas wiał wiatr. Latem jest to super fajnie, ale na przykład jesienią czy zimą chciałbyś mieć morze osłonięte, może jakieś takie cieplejsze miejsce, to też należy zbadać, to też należy wziąć pod uwagę wszystko. Nie wiesz tak naprawdę w tego typu opowieści, albo na przykład nie wiesz w opowieści takie, że gdzieś jest fatalnie. Bo ktoś ma doświadczenie pod tytułem idzie sobie ulicą i zobaczy jakąś taką nieprzyjemną rzecz, nie wiem, wypadek samochodowy, albo zobaczy jakąś kolejkę na przykład ludzi, którzy stoją do darmowej żywności. W Hiszpanii są takie miejsca, gdzie się wydaje darmową żywność i tam przychodzą ludzie, którzy są w bardzo złej sytuacji materialnej, życiowej, z różnych powodów i on zobaczy taką kolejkę, prawda, gdzie tam ci ludzie, nie wiem, czy raz w tygodniu, czy raz na jakiś czas dostają tą darmową żywność i on ci powie, nie, to w ogóle zapomnij, bo tam są sami biedacy, albo na przykład przejdzie przed biurem imigracyjnym, akurat takie biura są też w centrach miast i zobaczy kolejkę na przykład imigrantów, którzy starają się o jakieś dokumenty. I tam będzie, nie wiem, 5 czy 10 osób w tej kolejce i on powie, słuchaj, tam sami imigranci mieszkają, w ogóle to zapomnij, co to jest w ogóle za miejscowość, tam sami imigranci. Bo on zobaczył kolejkę do biura imigracyjnego, gdzie tam stało 5 czy 10 imigrantów i to on przez ten pryzmat tego, co widział, oceni tą sytuację. Ale tak oczywiście nie jest. Ale na przykład na Costa Blanca ja jakby nie widzę, mieszkając tam, nie zauważam, że to jest jakiś problem, tak? Natomiast jak przechodzę koło biura imigracyjnego, to mogę zobaczyć takich stojących w kolejce. No ale oni stoją w kolejce, chcą się zarejestrować, czyli oni chcą, albo już są legalnie, albo chcą swój pobyt zalegalizować. Okazuje się, że możesz usłyszeć jakąś opinię jednostkową albo wydaną na podstawie jakiejś obserwacji jednostkowej, że coś mu się nie podoba i powie ci, nie, tam to miejsce jest w ogóle fatalne, tak? Tak samo oceń plażę. Musisz też plażę ocenić we własnym doświadczeniem. Czy ta plaża, czy to miejsce, czy na przykład te plaże, które są w danej okolicy są fajne, tak? Te plaże są bardzo różne. Niektóre są większe, niektóre są mniejsze. Na północ od Alicante są na przykład, jest wiele plaż kamienistych, po których bosą stopą nie można chodzić i zejście do wody na przykład w miejscowości Altea jest w ogóle praktycznie dla mnie niemożliwe, tak? Bo tam są kamloty, po których ja do tej wody nie zejdę. W związku z tym tego typu sytuacje musisz też wziąć pod uwagę. Czy to są plaże kamieniste, czy one są jakieś skaliste zatoczki, czy one są piaszczyste, bo tam jest absolutnie wszystko. Czy chcesz na plażę dojeżdżać rowerem, czy chcesz dojeżdżać samochodem, bo jeżeli na przykład jeżeli chcesz dojeżdżać samochodem, masz tam samochód albo będziesz tam miał samochód, no to dla ciebie odległość, nie wiem, typu 2-3 km nie stanowi żadnego problemu, a 2-3 km od lądu są zupełnie inne ceny i są bardzo fajne lokalizacje. I ty, jeżeli na przykład założysz, że albo będziesz dojeżdżał rowerem, albo będziesz dojeżdżał samochodem, albo nawet będziesz dojeżdżał autobusem, takie sytuacje też mają miejsce, to ta lokalizacja tuż przy morzu może nie być dla ciebie żadnym plusem, a one są dużo, dużo droższe. Tak więc jeżeli szukasz czegoś troszeczkę dalej od morza, ale spełnia szereg twoich wymagań i to jest na przykład właśnie to, czego szukasz, to ta bliskość morza może nie być żadnym plusem, może właśnie nawet lepiej, bo tam, gdzie ty jesteś, jest spokojniej, ta bliskość morza to jest zawsze większy ruch, więcej ludzi, jest też troszeczkę inne powietrze, jest ta bryza morska, a zimą czasami na przykład jest mgła od morza,
a już u ciebie tej mgły tam 2 kilometry od morza w ogóle nie ma, jest słońce, prawda, więc to jest zupełnie inna sytuacja. To musisz wszystko wziąć pod uwagę. Także nie kieruj się opiniami agentów, nie kieruj się opiniami zasłyszanymi w internecie czy od znajomych, tylko wszystko to musisz przetrawić, przerobić jak gdyby przez własne doświadczenie. Oczywiście warto zapoznawać się z takimi opiniami, czy wejść na różne fora, gdzie się o tym dyskutuje, ale wiesz, jakie są opinie na forach, tak? To wszystko, jakie są opinie na forach, no to mniej więcej wiemy, takie i inne, prawda? Jednemu się bardzo podoba, daje 5 punktów, inny tam 0, nie? Bo mu się akurat coś w tym miejscu nie podoba. Wszystko to musisz przetrawić. Najważniejsze własne doświadczenie, czyli trzeba przyjechać na tydzień. Na to, jeżeli ktoś kupuje nieruchomość za, nie wiem, 100 czy 200 tysięcy euro, czy więcej, to musi poświęcić swój czas i musi się w to zaangażować. Jeżeli kupujesz nieruchomość, chyba że wiesz, to jest miejsce inwestycyjne, jakieś tam centrum miasta, jakieś tam okolica, która jest dobra inwestycyjnie, no to okej, to wtedy nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Tu sobie kupujesz, to będziesz miał tą inwestycję. Natomiast jeżeli kupujesz to dla siebie, pod swoim kątem, czyli ty, rodzina, na przykład dzieci, a może dalsza rodzina, która też cię będzie odwiedzać, może też będziesz im to w jakiś sposób udostępniał, nie wiem, odpłatnie, nieodpłatnie, którzy do ciebie przyjadą. Weź pod uwagę to, jak ty masz tam funkcjonować ze swoją rodziną. Jak twoja rodzina i ty macie tam funkcjonować, tak? I to jest najważniejsze. Czyli wszystko to, co jest od agenta zasłyszane, musisz zainwestować. Ja radzę, że zainwestuj ten tydzień. Przyjedź, co to jest, prawda? Przyjedź, wynajmij jakiś apartament, wynajmij samochód, zwiedź tą okolicę. Jedź samochodem 30 km w jednym kierunku, 30 km w drugim. Dokładnie zobacz, jakie są plaże, jakie są miejsca, jakie są miejscowości, gdzie jest lotnisko. Często są na przykład bardzo tanie nieruchomości, ale na linii lądowania czy startu samolotu. Tamte ceny są 30 nawet do 50% niższe, ale co 2-3 minuty masz przelatujący samolot. Może ci to nie przeszkadzać, możesz tam to kupić. Piękna plaża tam czasami jest. Weź to wszystko pod uwagę. Więc inwestycja pod tytułem przyjechanie na tydzień i rozejrzenie się po okolicy jest dla mnie podstawą. Wydaje mi się, że nie warto kupować nieruchomości w ciemno. Czyli nie patrząc na tą okolicę, nie chodząc, nie tylko z deweloperem, bo deweloper cię też zaprowadzi tam, gdzie chce i takimi ścieżkami, którymi chce. Ty musisz niezależnie to zobaczyć. Możesz z nim oczywiście zwiedzić jedno czy drugie mieszkanie, ale potem przyjedź sobie w to miejsce samemu. Przyjedź sobie wcześniej, przyjedź sobie później. Zobacz dokładnie, jak to wygląda z różnych stron, prawda? Czy tutaj na przykład nie są miejsca, które zalewa woda. W Hiszpanii oczywiście na Costa Blanca na przykład jest stosunkowo mało opadów, ale jak przyjdzie ulewa, to ona potrafi zalać całe dzielnice, czy podtopić. Więc patrz, czy na tej ulicy na przykład nie dochodzi do jakichś podtopień, do zalania, czy ona jest w dołku, czy ona jest na górce, czy tędy na przykład nie płynie strumień wody, rzeka i na przykład zabierze ci samochód. To są wszystko ważne informacje, które tylko ty możesz jak gdyby sam sprawdzić. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Agent ci nie powie, że tędy 3 lata temu płynął strumień wody, bo była taka ulewa, że pozabierało samochody z tej ulicy. Musisz się o tym dowiedzieć sam. No tak, czasami pada, ale to generalnie jest okej, nie? Są takie miejsca, gdzie zalewa i nawet ludzie, którzy tam kupili, protestują. Tak? Są jakieś takie banery, że tutaj zalewa i trzeba rozwiązać problem. Więc to wszystko jest oczywiście bardzo ważne. A jak na przykład powstają powodzie i dochodzi do zalania, to też jest ważne, bo na przykład jest tam system takich wąwozów. One się nazywają po hiszpańsku barranco i tymi wąwozami ta woda spływa. Musisz zobaczyć, gdzie w twojej okolicy najbliższej jest taki wąwóz. To tam będzie ta woda płynąć, a jeżeli ten wąwóz się przeleje, to on zaleje najbliższą okolicę. W związku z tym też zwróć uwagę, gdzie są wąwozy. Tak? Nie tylko gdzie są fajne miejsca i gdzie są fajne plaże, ale wąwozy.
Dlatego, że tymi wąwozami, które są oczywiście przez większą część roku, a nawet latami są suche, to tymi wąwozami, czy to są baranko, czy to są takie szerokie wąwozy, koryta, które się nazywają rambla, to zwróć na to uwagę. Czyli szukaj baranko i szukaj rambla i szukaj rio, czyli rzek. To są miejsca, którymi spływa woda. Rio też często, rzeka jest też często wysuszona, tak? Albo płynie nią bardzo niewiele wody. I tobie się wydaje, że tak jest zawsze. Nie, tak zawsze nie jest. W związku z tym zwróć uwagę, gdzie są rzeki, gdzie są ramble i gdzie są baranko, bo tam może być powódź. Taka sytuacja miała miejsce przecież w Walencji. O tym też nakręciłem film. Zachęcam do obejrzenia. Linki są w opisie.